Cześć, witam w kolejnym odcinku testowo prezentującym. Dziś chciałem Wam przedstawić wzmacniacz na pasma KF-owe, czyli od 160 metrów do 6 metrów o mocy 500 W. 500 W, moc wyjściowa. Jest ona oczywiście troszeczkę różna w zależności od pasma. Wzmacniacz jest kolejny z serii. Poprzednio na moim kanale można znaleźć wzmacniacz na pasmo VHF, czy na pasmo 2 metrów, wykonany również przeze mnie, a dziś natomiast chciałem zaprezentować wzmacniacz na pasma KF-owe. Co pierwsze się rzuca w oczy? Obudowa taka sama jak w poprzednim modelu, czyli pełne aluminium, wymiary obudowy: szerokość 30, głębokość 30 i wysokość 16,5 cm. Wzmacniacz wyposażony jest w wbudowany zasilacz, także podłączamy od razu zasilanie 230 V. Ma również wbudowany zestaw filtrów dolnoprzepustowych na każde pasmo, tak aby nie zakłócać, nadając na dolnym paśmie, żeby nie zakłócać wyższych pasm. Wbudowany układ zabezpieczeń SWR, power, czyli mocowe i przeciwprądowe, jak również zabezpieczenie temperaturowe ma. Wybór pasma odbywa się ręcznie przełącznikiem na panelu naszego wzmacniacza. Wbudowany również mamy, jak widać, sterownik z wyświetlaczem OLED, który nam podaje, na jakim paśmie jesteśmy. Jest ono podświetlane, aktywne pasmo, temperaturę. Natomiast po przejściu do trybu nadawania TX, nie wiem, czy mi się to w tym momencie uda, ale zaraz zaprezentujemy, to pokazuje moc wychodzącą, prąd, czas, upływający czas nadawania, wbudowany TOT, który możemy sobie tam ustawić zgodnie z zamówieniem, ile chcemy, żeby nam przypominał o upływającym dość długim wejściu, czyli czasie nadawania. No i mamy również bar graf prezentujący graficznie moc nadawania. Co możemy o tym powiedzieć? Oczywiście zbudowany na tranzystorze LDMOS, 600W tranzystor, więc pracuje bardzo przyzwoicie do 500 W, bardzo dobrze liniowo oddaje moc. Wzmacniacz jest cały czas w moim użytkowaniu od kilku miesięcy. Przeszedł doskonale wszystkie testy i spisuje się bardzo dobrze. On jest włączony, jak słychać szum wentylatorów. Może lekki szum jest, ale naprawdę jestem teraz w odległości 70 cm, nawet mniej, pół metra od wzmacniacza i myślę, że nie jest to doskwierający, w ogóle uprzykrzający życie szum. Także jest bardzo cichy. Oczywiście chłodzenie wymuszone, z tyłu wentylator, jak można było zobaczyć, jak i pod spodem jest wentylator, który nam nawiewa do radiatora zimne powietrze od spodu, natomiast wywiewane ciepło jest z tyłu obudowy. No i cóż, tyle gadania. Parametry podstawowe znamy. 500 W jest to taka moc uniwersalna, mogę powiedzieć, bo większość osób, które pracuje, to gdzieś tam właśnie 300-400 W do swoich anten dają. Jest to moc podstawowa, jeśli chodzi o kategorię numer 1 po zwoleniu radiowym. Te nasze 500 W, które możemy używać, więc dlatego ten wzmacniacz trafia w takie właśnie potrzeby. Dobrze, no to co? To może zróbmy sobie najpierw test mocy. Ja może dam tutaj miernik dajwy mocy. Zrobimy sobie na wszystkich pasmach od 160 do 6 metrów. Oczywiście na 166 metrach, czyli na tych skrajnych pasmach, ta moc jest nieco niższa niż 500 W. W zależności jak się filtry zestroiły, dość szeroko to jednak pracuje wzmacniacz, ale mimo wszystko ta moc jest naprawdę zadowalająca. Zresztą zaraz wszystko wyjdzie w praniu. Niewielkie odchyłki ze wskazań wskazówkowego, a wskazań OLEDowego oczywiście z miernika są, ponieważ trzeba by to zrobić ze wzorcowanym urządzeniem, pewnym wzorcowanym urządzeniem, a takie kosztuje więcej niż ten wzmacniacz. Dobrze,
kadrę do tyłu i robimy test mocy. Dobrze, widoczny jest miernik na zakresie 1,5 kW. Piątka to oznacza 500 oczywiście. Jesteśmy na filtrze 160, pasmo 160 metrów, wysterowuje to z Wolfa tryb FM. Dajwa wskazuje nam ponad 400, miernik wbudowany 510. Dobrze, kolejne pasmo 80 metrów. Zobaczmy sobie oczywiście, co nam wyświetla w trybie TX. Moc padająca, prąd pobierany, temperatura SWR 500. Oczywiście test dokonuję na sztucznym obciążeniu. Dobrze, i pasmo 40 metrów, niecałe 500 watów, ale już bliżej 500 jak dalej, czyli moc w miarę poprawnie oddawana jest. 30 metrów pasmo, tu troszeczkę mniej, ponad 300. Dobrze, pasmo 20 metrów. Ok, pasmo 20 metrów, 500 watów. Pasmo 17 metrów. Przełączyłem na naru. Dobrze, 500 watów. Pasmo 15 metrów na wspólnym filtrze. 500 watów również. Pasmo w tym momencie 12 metrów, wspólne z 10 metrów. 500 watów. Pasmo 10 metrów na tym samym filtrze. 500 watów. I pasmo 6 metrów. Dobrze. A, nie przełączyłem filtra. 300, ponad 300 watów. Ok, tak wygląda test mocy. Jak widać, pasmo 160, jak i 6 metrów, troszeczkę moc niższa. Tam na 160 mieliśmy 400, natomiast 6 metrów 30, nieco poniżej 400, a reszta okolice 500 watów. I na koniec mała errata. Niska moc na paśmie 6 metrów, jak i 30 była spowodowana zbyt małym wysterowaniem wzmacniacza. Umknęło mi to w tym momencie na paśmie 6 metrów. Spokojnie mamy 500 ponad watów. Zobaczmy, czy 30 metrów się również poprawiło. I pasmo 30 metrów. Spokojnie ponad 400 watów. Dobrze. A teraz pomierzymy sobie, jak wychodzą harmoniczne na każdym z pasm. Zaczniemy od dołu, od pasma 160 metrów. Założyłem tłumik. Na wyjściu są mocy 250 W, więc przy około takiej mocy, czyli około 250 W, będziemy robić pomiar harmonicznych. Zaczynam od 160 metrów. Tutaj nie jest analizator, więc ja będę Wam podawał, jaka jest tam wartość harmonicznych w dBc. No ok, moc 250 W, jak widać. I mamy tom podstawowy, no cały czas rośnie, jeszcze pomiar 50 ponad 2 dBm, druga harmoniczna minus 60 dBc, a trzecia również minus 62 dBc, więc bardzo dobre tłumienie. Kolejne pasmo. Pasmo 80 metrów. Również moc około 250 W i zobaczmy. Ton podstawowy 53 dBm. Druga harmoniczna. No jest to niemierzalne praktycznie. Dopiero 8, 7. No niemierzalne, poniżej 60 minus 60 dBc, więc bardzo czyste widmo nadawania, jeśli chodzi o harmoniczne. Pasmo 40 metrów. Ja się przestrałem maszyną. 40 metrów. Moc ponad 200 W i tak samo trzecia harmoniczna minus 61 dBc. Również bardzo mocno tłumione harmoniczne. Filtr pracuje poprawnie. 20 metrów pasmo. I jak widać, harmoniczne wyższego rzędu znikają całkowicie. Pasmo 17 metrów.
sytuacja podobna. Nie mamy tutaj harmonicznych. I pasmo 15 metrów. Od razu zróbmy ten sam zestaw filtrów, również wyższe harmoniczne tłumione. Nie ma problemu. Pasmo 12 metrów. Pasmo 12 metrów, pomiar. Nie ma harmonicznych, natomiast widzę, że troszeczkę Wolf nadaje, no nie wiem, druga harmoniczna na poziomie minus 52 dBc. Pasmo 12 metrów, więc to wszystko jest nadal bardzo dobre tłumienie i pasmo 10 metrów na tym samym zestawie filtrów od razu robimy. Moc ponad 200 W, nie mamy wyższych harmonicznych. Ja nadaję z Wolfa w tym momencie, jego czystość widmowa może nie jest rewelacyjna, ale daje radę. I zostało nam pasmo 6 metrów. I pasmo 6 metrów, moc około 200 W. I jak widać, nie mamy harmonicznych wyższego rzędu, czyli filtr. W całym zakresie, we wszystkich pasmach KF-owych działa poprawnie. Nie ma obaw, że będziemy wchodzić na pasma wyższe. Dobrze, jeszcze wróćmy do nadawania. Mamy miernik mocy padającej. Mamy miernik wbudowany w nasz wzmacniacz. No i może zobaczmy, jak podczas modulowania sygnału mową ludzką działa wskaźnik, czy jest szybki, czy moc oddaje. Włączmy nadawanie. 1, 2, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test. Jak widać, wzmacniacz działa, moc oddaje. Zbudowany miernik mocy działa dość szybko, także bardzo fajnie on daje nam podstawowe informacje na temat tego, co się dzieje na wyjściu naszego wzmacniacza, jak i o pomiarze SWR, jak i o pomiarze mocy padającej. To tyle, jeśli chodzi o ten wzmacniacz. Kolejny model, oprócz VHF-u 500W mamy teraz KF 500W, który użytkuję na co dzień, który spisuje się bardzo dobrze. A dodam jeszcze, że na ten moment mam już gotowy i opracowany wzmacniacz na pasmo VHF o mocy 1 kW. Trwają jego testy i myślę, że niedługo będę mógł go Wam zaprezentować również i tutaj. To tyle. Pozdrawiam zainteresowanych, oglądających 73. Trzymajcie się. Dobrego dnia.